Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku listopada dodawałem film na temat tajemniczego Parkera Wernera Wrighta. Było to w zasadzie podsumowanie jego dotychczasowych tajemniczych nagrań oraz krótkie odniesienie się do zawartości jego najnowszej produkcji. Myślę, że chcielibyście wiedzieć o tym, że najnowsza produkcja Parkera doczekała się nieoczekiwanego wyjaśnienia. Otóż jego ostatnie nagranie nie skrywało w sobie tajemniczych szyfrów poukrywanych w dźwięku lub obrazie, być może to pierwsze w pewnej formie, lecz była to prosta, jednozdaniowa odpowiedź na zadane wcześniej pytanie. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż wkrótce po publikacji filmu o Parkerze na Discordzie skontaktowała się ze mną jedna z oglądających. Niejaka Abażurka twierdziła, że najnowszy film Parkera to w rzeczywistości odpowiedź dla innego twórcy, którego analizuje facebookowa grupa Anthropophagus Decoded. Początkowo jej dowody wydawały się mocno szczątkowe i sprowadzały się w zasadzie tylko do tego, że jedna z kart, które pojawiły się w tym filmie, przypominała podobną, jaką pokazywał niegdyś Parker Wright. Nie był to wcale mocny dowód, ponieważ taką kartę mógł przecież wydrukować sobie każdy. Jak się jednak pewnie domyślacie, nie było to wszystko. A wkrótce, za zgodą grupy, powiedziała mi ona, że po przyspieszeniu filmu Parkera o kilkaset procent w ścieżce audio skrywała się odpowiedź Parkera na pytanie zadane mu przez niejakiego Balzamera. Oto odrobina niezbędnego kontekstu. 7 listopada na kanale Balzamera pojawił się film pod tytułem Evoco, co może być tłumaczeniem włoskiego słowa wzywam lub łacińskiego przyzywać. Przedstawiał on enigmatyczną, zamaskowaną postać, która zdawała się wykonywać jakieś procedury alchemiczne. Kluczowa z naszej perspektywy nie jest nawet sama zawartość filmu, a raczej jego opis. Znajdziemy tam komunikat napisany od tyłu, który po odczytaniu ukazuje nam formułę I hold the key, come forth, a więc posiadam klucz, przybądź. Kilka linijek dalej widać było natomiast napisane od tyłu pytanie What should I do with a god like that? Co powinienem zrobić z takim Bogiem? Dziwnym trafem, już następnego dnia na kanale Parkera ukazał się omówiony przeze mnie wcześniej film, który wielu ludzi uznawało wyłącznie za artystyczny obraz, bez jakichkolwiek ukrytych znaczeń. Z czystej ciekawości przyspieszyłem film o 666%. I wyobraźcie sobie moje zaskoczenie, gdy nagle usłyszałem głos Parkera mówiącego odpowiadając Balzamerowi pieprzyć twojego Boga. Gdybym nie przyspieszył filmu osobiście, najpewniej nigdy nie uwierzyłbym w to, że obydwie postaci mogą być ze sobą w jakiś sposób powiązane. Trudno jednak było negować coś, co miałem praktycznie przed sobą, a więc siłą rzeczy należało otworzyć kolejny rozdział w historii Parkera Wernera Wrighta. Wówczas zacząłem zadawać pytania i zarysował mi się bardzo ciekawy obraz zagadki, którą już od przeszło miesiąca analizowała niewielka facebookowa grupa Anthropophagus Decoded. Dlatego dziś w wielkim skrócie postaram się podsumować wam to, co już wiadomo. Zgodnie ze słowami Abażurki, które potwierdziła później adminka grupy Palolo, pod koniec czerwca w Warszawie zaczęły pojawiać się niewielkie gliniane trumienki. Łącznie było ich 10, z czego każda była ponumerowana rzymskimi liczbami. Po rozbiciu w środku znajdowała się karta pamięci, też ponumerowana, na której znajdował się film datowany na 21 czerwca 2021 roku. Był to więc niemal identyczny scenariusz do historii z Parkerem Wrightem i słynnego nagrania z Otwocka. W tym wypadku pojawił się jednak bardzo ciekawy zwrot akcji. Wkrótce po odnalezieniu pierwszych trumienek pojawił się tajemniczy obcokrajowiec, który znalazł 8. trumienkę i umieścił zawarty na niej film na swoim kanale na YouTubie. Występując pod nickiem Crux Mediator, mężczyzna zaczął dekodować zawarte w filmie tajne przekazy, które okazały się być koordynatami miejsc w Warszawie. Crux Mediator nagrywał swoje podróże i umieszczał większość nagrań na swoim profilu na YouTubie. Podróżując do miejsc wskazywanych przez nieznanego jeszcze wówczas Balzamera, odnajdywał tam tajemnicze znaki, które były widoczne wyłącznie w podczerwieni i ultrafiolecie. Jego działalność zakończyła się jednak 24 października, kiedy to rzekomo został porwany podczas transmisji na żywo. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czy jest to jedynie gra fabularna tworzona w sieci, to wyobraźcie sobie, że w zaledwie 8 dni później na YouTubie pojawił się pierwszy film Balzamera.
Warto zresztą dodać, że w międzyczasie dodawał on swoje materiały na TikToku. Wiele wskazuje na to, że jest on elementem całej tej gry. Niektóre z jego materiałów sugerują, że Balzamer śledził nawet poczynania Crux Mediatora, co można potwierdzić porównując ich analogiczne materiały z tych samych miejsc o tej samej porze. W jednym z nich widać nawet moment, w którym Mediator patrzy się w kierunku, w którym przebywał akurat Balzamer. Osobiście uważam, że biorąc pod uwagę, że jest to ktoś anglojęzyczny, który lubi podróżować po opuszczonych miejscach, w tym m.in. opuszczonym szpitalu psychiatrycznym w Zofiówce, nie powinniśmy wykluczać, że może to być sam Parker. Choć oczywiście jest to jedynie moja teoria. W dzisiejszym materiale nie mam w planach zagłębiać się w szczegóły na temat szyfrów zawartych w filmach Balzamera, ponieważ jest ich dość dużo, a w zasadzie wszystkie sprowadzają się do jednej prostej narracji. W telegraficznym skrócie sprowadza się ona do postaci niejakiej Rose, której to śmierć zaowocowała narodzeniem się Balzamera, o czym mówi on w swoich filmach. Zasadniczo tyle musicie wiedzieć, aby mniej więcej rozumieć nastrój jego produkcji. Nie sposób ocenić, jak rozwinie się cała ta historia i czy pojawią się jakieś nowe postaci, jednak jeśli chcecie pomóc w rozwiązywaniu kolejnych materiałów, zapraszam Was oczywiście tak jak zawsze na Discorda naszego kanału. Link odnajdziecie w opisie i jeśli odezwiecie się do mnie lub jednego z moich pomocników, dostaniecie specjalną rangę teoretyka, która da Wam dostęp do kanałów poświęconych Parkerowi i Balzamerowi. Oczywiście, jeśli ogląda nas Parker lub Balzamer, o ile zgłosicie się do mnie osobiście i udowodnicie swoją tożsamość, obiecuję dać Wam dostęp do kanałów poświęconych obydwu zagadkom. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zdołałem Was jakoś zainteresować. Zachęcam oczywiście do komentowania i mam nadzieję, że usłyszymy się już wkrótce.